Siemanko, w dzisiejszym odcinku polerowanie mizdry, będzie także kilka słów o skórach, więc od razu przechodzimy do konkretów. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, zajmiemy się polerowaniem mizdry. Chciałbym jeszcze wspomnieć kilka słów o samych skórach, ponieważ skóry, które kupujemy, mogą mieć taką jakby fabryczną mizdrę. Dzięki wielkie za kawkę. Czyli spód naszej skóry jest już wykończony, zamknięty, nałożony tu jest jakiś preparat. Przyznam szczerze, że nie wnikałem nigdy, co oni w garbarniach nakładają dokładnie na tą mizdrę, ale tutaj chciałem pokazać inną kluczową rzecz, ponieważ są skóry, które naprawdę mają to zrobione fajnie i mamy gładką powierzchnię od dołu. Potrafi to się bardzo dobrze trzymać i przez długi czas. Tutaj jeśli chodzi o to wykończenie, no to najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na to, jakiej długości włos był właśnie wykończony już na gładko. Tutaj jak widzicie, wygląda to ładnie. Widać, że ten włos nie jest za długi, ale mogą się pojawiać też takie przypadki, gdzie ta skóra jest miększa. To akurat jest bok, więc to jeszcze jest dopuszczalne, ale miałem też takie skóry, gdzie było coś takiego na całej powierzchni. No i to już jest dla nas znak, że tutaj jest już trochę lipa. Ponieważ jeśli kupujemy skórę w pierwszym gatunku, no to jeśli widzimy coś takiego, no to na pewno nie jest pierwszy gatunek. Ten włos od spodu był długi, no i był zarobiony, tak żeby to było widać tak jak teraz. Ale jeśli my to zginamy, no to cała ta powłoka się marszczy. Dodatkowo ona szybko zacznie pękać, no i to wszystko nam się rozpadnie i będzie słabo wyglądało. Tutaj skóra, w której też to jest zrobione fajnie. Bardzo gładkie. Jeśli zegniemy, no to widać też, że to bardzo lekko się tak rozłamuje, ale to będzie wymagało czasu, żeby coś się z tym stało. Więc to jest na pewno zrobione fajnie. Tutaj też dość przyzwoity spód. Tutaj skóra, której zrobione jest to tragicznie. Widać porowatość, włókna, które są posklejane. No i jeśli my z tego coś zrobimy i to nie będzie jeszcze obklejone drugą warstwą skóry, tylko będzie nam wystawało, no to zrobi się nam z czasem coś takiego. Tutaj dosłownie chwilę przetarłem to o krawędź stołu i wszystko nam się rozpada. Podobna sytuacja będzie, jeśli my kupimy taką skórę i zaczniemy ją polerować sami. Z początku może to wyglądać dość przyzwoicie, poświęcimy dużo czasu, dużo pracy, ale to też w szybkim tempie zacznie nam się rozpadać, no i wrócimy do początkowego efektu. Jakich skór warto szukać? No na pewno nie takich. To też nie jest najlepsze. Da się to ulizać, no ale te włosy prędzej czy później i tak się odkleją. Najlepiej kupować takie skóry, gdzie mamy tą mizdrę bardzo króciutką. Natworzy taki meszek, jakby zamsz, ewentualnie coś takiego z krótkim włosem. Warto jeszcze zwracać uwagę na takie spody. No i moim zdaniem przy takich skórach jest sens jeszcze cokolwiek polerować, no bo przy czymś takim, no to tylko się narobimy, no i to z czasem i tak wszystko się rozleci i nasza praca pójdzie końcowo na marne. Więc teraz jak wypolerować? Do polerowania mizdry możemy użyć takich drewnianych bloczków. Dobrze, jeśli one by były wykonane z drewna egzotycznego,
ponieważ większość tych drewien nie ma tutaj takiej porowatej powierzchni, tylko jest bardzo gładkie. Możemy użyć także grubego kawałka szkła, który ma zaobloną krawędź. Ja akurat nigdy szkła nie stosowałem. To w sumie też kupiłem jako ciekawostka. Popróbowałem trochę. Zazwyczaj wracam do moich dawnych sposobów, czyli po prostu najzwyklejszy gładzik. Korzystam z tej krawędzi, która jest tu najprostsza. I tak samo jakbym polerował tym, tak samo poleruję tą prostą częścią wybrany kawałek mizdry, który chcę właśnie wybłyszczyć. Co można użyć? No ogólnie można przyjąć, że można użyć do polerowania mizdry wszystkich tych środków, które używamy do polerowania krawędzi. Bo jakby nie było, większą część krawędzi stanowi mizdra. Lica tutaj jest tylko niewielka część, górna warstwa. Więc tutaj także polerujemy w głównej części mizdrę. Więc tak samo możemy zastosować te środki na całej spodniej części. Nakładamy tego na pewno dość sporo. Ale też nie przesadzając. Żeby całej tej skóry nie zalać, smarowujemy to porządnie i polerujemy. Ogólnie najlepszy efekt byśmy uzyskali, jeśli robilibyśmy to tylko w jednym kierunku, no ale to raczej jest słabo komfortowe, jeśli chodzi o samo wykonanie takiego polerowania. Mi najwygodniej jest używać kolistych ruchów. Tak jak przy krawędziach, zaczynam polerkę jak jeszcze jest to wszystko mokre. Nie czekam aż wyschnie, no bo zależy mi tutaj na sklejeniu właśnie tych włosków, żeby one się ładnie sprasowały, więc jak będę czekał aż wyschnie, no to na suchym będzie dużo gorzej to wykonać. Im bardziej to dosycha, tym lepiej to się już wybłyszcza. Teraz docieramy bawełnianą szmatką. I tak to wygląda. Jeśli wykonamy to na skórze, która ma dość krótki włos, no to ten efekt będzie bardzo trwały. Im włos będzie dłuższy, tym po prostu szybciej stracimy ten uzyskany efekt. I też poziom tej polerki będzie dużo słabszy. Także nie trzeba mieć nie wiadomo jakich narzędzi do tego. Wystarczy standardowy gładzik i pracujemy tą równą powierzchnią do uzyskania takiego efektu. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jak też było widać w filmie, gdzie pokazywałem polerowanie krawędzi, używanie wosku pszczelego także daje fajny efekt. Możemy nałożyć tutaj sam wosk. Na pewno nam się to fajnie wypoleruje. Ja użyję do tego pasty. Dogrzeję ją trochę, żeby porządnie wsiąkła. No i tak samo za moment będę polerował.
Tak wygląda po wosku. Na pewno odcień jest bardziej matowy. Jeśli nałożymy czysty wosk, no to trzeba też pamiętać, że nam utwardzi całość i efekt będzie z większym połyskiem. Lepiej te włosy będą złapane. Tutaj korzystałem z pasty numer 3, więc tam oprócz wosku też są inne dodatki. Na pewno jeśli komuś zależy, żeby ulizać trochę większy włos, no to konole będzie lepsze lub sam wosk. Jeśli ktoś chce uzyskać taki efekt, no to może użyć jakąś mieszankę wosku z olejem lub innymi dodatkami. W dotyku jest takie lekko woskowe. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!